Tak, myślę, że nam bardzo pomogła sama pandemia i my jesteśmy jedną z tych firm, które rozwijają się tak naprawdę przez pandemię, ale wynika to z tego, że my wychodzimy z założenia, że nie może być coś do wszystkiego. Po prostu lepiej się skupić na konkretnym kliencie i dostarczyć mu perfekcyjny produkt, niż rozszerzać swoją działalność i próbować się ulepić pod klienta. To nie na tym to polega. Tak, jest przystępny przede wszystkim i to klienci nam mówią, że jest intuicyjny i przystępny. I to jest dla nich najważniejsze, żeby ten czas wdrożenia i nauki ich pracowników nie trwał miesiącami. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Monika Bugaj-Jabłońska z firmy Rambase. Cześć. I dzisiaj porozmawiam sobie o Tobie jako site managerze w firmie Rambase i porozmawiam o samym Rambase, który dosyć mocno, mogę chyba użyć tego słowa, rozpycha się po rynku polskim. Stanowczo możesz użyć tego słowa. Stanowczo, tak. dobrze. Więc właśnie, zacznijmy od tego, kim tak naprawdę jest site manager? Tak naprawdę w firmie jestem odpowiedzialna za zarządzanie całą firmą Rambase w Polsce, szeroko rozumiany rozwój, jak i również koordynację całego zespołu tutaj w Polsce. Mam to szczęście, że tak naprawdę trafiając tutaj, zespół był już poniekąd stworzony, więc trafiłam do zespołu rewelacyjnych ludzi, którzy tak naprawdę bardzo mocno utożsamiają się z firmą, słuchają jej potrzeb, dają swoje własne pomysły i są bardzo fajnie zaangażowani. Tutaj w Polsce mamy ludzi, którzy związani są zarówno z developmentem, czyli wdrażaniem nowych zmian, jak i testowaniem tych zmian, czyli tak zwani testerzy. Oczywiście każda zmiana musi być przetestowana, zanim zostanie wdrożona, jak i sprzedaż tutaj na terenie Polski, czyli sprzedażowcy, jak i sam support dla klienta, czyli posprzedażowa pomoc klientowi. Okej. Ile lat już jesteś w Rambase'ie? W Rambase'ie dopiero zaczęłam tak naprawdę. Jestem od maja bieżącego roku, czyli nieco ponad pół roku. Dobrze, bo właścicielem Rambase'a jest Heartland. Zgadza się. To ile lat jesteś w Heartlandzie, jeżeli możemy powiedzieć? Z Heartlandem współpracuję już ponad 17 lat i od ponad 17 lat tak naprawdę używam systemu Rambase, więc dlatego też jest mi dużo łatwiej wejść tutaj w Rambase Polska, czy było mi dużo łatwiej wejść w Rambase Polska, dlatego że ja rozumiałam system, rozumiem też potrzeby rynku, ponieważ pracowałam w firmie produkcyjnej, więc tak naprawdę wszystkie te potrzeby jestem w stanie pokryć i jednocześnie zrozumieć tego klienta, któremu oferujemy nasz produkt. Okej. To wiesz co, bo zastanawiam się, to jak 17 lat jesteś, 17 lat masz styczność z Rambase'em, no to są jeszcze czasy, gdzie w Polsce rozwiązania chmurowe w ogóle nie były popularne. Myślę, że tak naprawdę zaczynają być popularne dopiero teraz. Tak, zupełnie nie były. To był innowacyjny produkt i chyba nadal trochę jest innowacyjnym produktem. Przez 17 lat ten produkt bardzo mocno ewoluował również. Także ja tak naprawdę od samego początku rozpoczęcia pracy Rambase w Polsce dla pierwszego klienta brałam udział w wdrożeniach i rozwoju tego produktu od samego początku. 17 lat temu, no powiedzmy 17 lat temu, jak produkt był odbierany za granicą i czy jesteś On za granicą wtedy był odbierany tak jak u nas w Polsce teraz. Tak? O kurczę. Tak bym to określiła. Polski przedsiębiorca strasznie boi się tej chmury, tak? Ja tak widzę, że rynek stara się ewangelizować przedsiębiorcę gdzieś od 2 lat, że to nie jest zło, że to jest przyszłość tak naprawdę. No, różnie to wychodzi, tak? Jak z twojej perspektywy, nie wiem, na przestrzeni tych lat, jak ty to w ogóle widzisz? Znaczy ja widzę ogromny postęp i tak naprawdę przez ostatnie lata to zrozumienie rozwiązań chmurowych na polskim rynku jest ogromne. Przestało być tak, że rozwiązanie chmurowe, czy w ogóle rozwiązanie ERP są kojarzone z wielkimi przedsiębiorstwami, z firmami, które mają ogromne i skomplikowane procesy, że na szczęście jest to już zrozumienie, że systemy ERP, a zwłaszcza rozwiązania chmurowe są dla każdego. To nie jest tak, że trzeba mieć ogromną firmę i że bez tych systemów ERP-owych przedsiębiorstwom trudno jest funkcjonować obecnie. Jeżeli ktoś stawia na rozwój i chce zwiększyć swoją sprzedaż, tudzież wyjść na rynki globalne, ten system ERP-owy jest niezbędny, a system w chmurze daje dodatkowe bezpieczeństwo. Macie taką wąską specjalizację, jeśli chodzi o Rambase'a, tak?
Jakby nie jesteście systemem do wszystkich branż, dla wszystkich Nie branż, jesteśmy systemem dla wszystkich branż. Skupiamy się generalnie na firmach średnich i małych produkcyjnych, ale wynika to z tego, że my wychodzimy z założenia, że nie może być coś do wszystkiego. Po prostu lepiej się skupić na konkretnym kliencie i dostarczyć mu perfekcyjny produkt, niż rozszerzać swoją działalność i próbować się ulepić pod klienta, bo nie na tym to polega. Dobra, ja jeszcze wróciłbym do Twojego stanowiska, bo ja też taki widzę trend i to mnie bardzo cieszy, że coraz więcej jest kobiet w branży IT, zwłaszcza na tych menadżerskich stanowiskach. Coś pamiętasz takiego, co było dla Ciebie dużym wyzwaniem, tutaj przychodząc do Rambase i obejmując stanowisko site managera? Bardzo mnie to cieszy, że kobiety potrafią gdzieś tam się przebić przez ten rynek typowo męski, zwłaszcza w branży IT, ale tak samo w innych branżach. Ja znam masę fajnych, mądrych kobiet, które zarządzają dużymi przedsiębiorstwami, jak i małymi firmami i doskonale sobie radzą. Ale chyba nie jest to kwestią płci poniekąd, jest to kwestią chyba charakteru i samej charyzmy, determinacji tego, co się chce w życiu osiągnąć. Dla mnie na początku na pewno zderzeniem była sama branża IT i zrozumienie jej. To jest zupełnie inny rynek niż pozostałe. Zrozumienie ludzi, z którymi pracuję, ich potrzeb, ale jestem pozytywnie nastawiona i bardzo mile zaskoczona, że nie jest to tak, jak wszyscy mówią, że to IT to w ogóle jest ciężki temat i ciężko to zrozumieć. Nie, ci ludzie są bardzo otwarci, nie ma tu takiej segregacji, ty wiesz, ja nie wiem i tak dalej, także mega pozytywnie. Ja bardzo się cieszę, że zmieniłam tak naprawdę branżę, ale nie było to łatwe. A jaki masz zespół? Właśnie taki podzielony, czy nie wiem, więcej mężczyzn jest u Was? Więcej mężczyzn. No stanowczo IT to jest branża męska i tego się nie da ukryć. Tak naprawdę na ten moment w branży, czy u nas w firmie jest w Polsce jedna kobieta. Chciałabym chyba też trochę złamać ten stereotyp, bo obecnie zatrudnialiśmy na stanowisko dewelopera i otrzymaliśmy masę CV właśnie od kobiet, które na rynku gdzieś się prężnie rozwijają, które mają taką samą wiedzę i doświadczenie jak mężczyźni. No tak, no to jest na pewno bardzo fajne, bo ja uważam, że powinien być gdzieś ten balans. Ja też pamiętam czasy, gdzie no, w naszej branży ERP-owej właściciele czy też menadżerowie nie chcieli zatrudniać kobiet, tak? No, to jest może temat na inny odcinek, ale faktycznie też mam wrażenie, że te kobiety jak się pojawiają, to atmosfera w zespołach jest całkiem inna. To inaczej pracuje się w takim teamie, nie? Tak, zgadza się. Wy pojawiliście się w Polsce, w sensie Rambase pojawił się w Polsce przed COVID-em, dobrze pamiętam? Chwilę przed COVID-em? Znaczy Rambase jakby założył spółkę w Polsce, może w trakcie trwania COVID-u, nawet nie przed samym COVID-em, ale to też nie jest tak, że ktoś się obudził pięknego dnia, spojrzał na mapę Europy i powiedział: o, Polska, zacznijmy tutaj. Bo tak naprawdę Rambase ma klientów w Polsce od kilkunastu lat, tak? Tylko teraz dopiero wchodzimy w pełni. Chcemy mocno tutaj swoją sprzedaż rozszerzyć i to portfolio klientów mieć większe w Polsce, ponieważ widzimy tu ogromny potencjał. A tu uważasz, że to był dobry moment? Wiesz, ja pamiętam, jak ja startowałem z portalem, strasznie się bałem. Kurczę, zwolniłem się z pracy, startowałem z portalem, przyszedł COVID, lockdown, mówię, no i co teraz tutaj robić, tak? Ale jakby patrząc tak z perspektywy czasu, to był chyba dla Was idealny moment, wchodząc jakby mocniej w ten rynek, bo to był taki moment, gdzie firmy uświadomiły sobie, że trzeba stawiać na tą cyfryzację. Tak, myślę, że nam bardzo pomogła sama pandemia i my jesteśmy jedną z tych firm, które rozwijają się tak naprawdę przez pandemię. Z racji tego, tak jak powiedziałeś, ludzie zrozumieli, że bez tych ERP-ów może im nie pójść ten biznes, że trzeba tutaj mocno popracować nad procesami i nad sposobem zarządzania w firmie, aby tego się nie da zrobić bez systemów ERP. A jesteś w stanie nam powiedzieć, ile trwa wdrożenie Rambase'a? Tak, my możemy się poszczycić tym, że wdrożenie Rambase'a trwa tak naprawdę kilka tygodni. Oczywiście jest to uzależnione od tego, jak mocno ustawione ma procesy klient w firmie. Bo jeżeli trzeba również popracować nad procesami, no to wiadomo, że gdzieś tam może być to wydłużone, ale już na etapie sprzedaży sprawdzamy, jak wygląda u klienta jego proces. Okej, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę Wy macie gotowe rozwiązania już dla pewnych branż. Tak.
Jaka to branża taka najlepsza, gdzie Rambase idealnie pasuje? Produkcja wszelkiego rodzaju. Wszelkiego rodzaju produkcja. No Tak. to rynek polski to jest idealny. Tak, wszelkiego rodzaju produkcja. Wiesz, Rambase jest rozwiązaniem, taką platformą biznesową, która daje tak naprawdę na wyciągnięcie ręki naszemu klientowi wszystko, począwszy od złożenia zapytania ofertowego, aż po wysyłkę czy dostawę do klienta. Tam znajdują się moduły i finansowe, jakościowy, zaopatrzenia, sprzedaży, dokumentacji, czyli tak naprawdę wszystko to, z czym przedsiębiorca natyka się podczas prowadzenia swojego biznesu produkcyjnego. Okej, a często spotykacie się z opinią, taką mam cichą nadzieję, że klienci zwracają Wam uwagę, że wasz system jest ładny. Bo jakby na pewno to wyróżnia Was na tle konkurencji, bo tak jak sobie troszeczkę przeklikałem, czy oglądałem, jak faktycznie wygląda interfejs, no to jest taki świeży, nowoczesny, tak? No niektórzy producenci mają z tym problem do dzisiaj. Tak, jest przystępny przede wszystkim i to klienci nam mówią, że jest intuicyjny i przystępny. I to jest dla nich najważniejsze, żeby ten czas wdrożenia i nauki ich pracowników nie trwał miesiącami, tylko żeby oni w krótkim czasie potrafili go używać. Także tak, z tym na pewno się spotykamy, z tą łatwością obsługi, z tym właśnie interfejsem i to rozwiązanie chmurowe, no to bije na ten moment. No tak, no to też jest taki moment, gdzie jakby ci decydenci czy użytkownicy tych systemów są coraz młodsi. Ja też to I oni rozumieją, że rozwiązanie chmurowe nie jest złe. Tak. No i dwa, jak już tutaj mówimy o tym interfejsie, że jest fajny, taki user-friendly, to jest chyba też taką przewagą, bo taki użytkownik potem będzie się pewnie chwalił, że pracuje na fajnym systemie, tak? I tak jak wspomniałeś, jest intuicyjny, więc on szybko się nauczy. Ja pamiętam czas, gdzie niestety systemy ERP mocniej przypominały Excela rozbudowanego. No i do dzisiaj w wielu firmach coś takiego istnieje. Z jednej strony rozumiem, starszy użytkownik nie przesiądzie się na coś nowszego, bo będzie się bał, jest przyzwyczajony, ale ten młody użytkownik, nowy taki narybek w firmie, no to jak zobaczy starszego Excela, to też nie bardzo gra z tym, co by pewnie chciał robić. Zgadza się, ale dodatkowo jeszcze to rozwiązanie chmurowe daje taką możliwość, że wszelkie nasze modernizacje, ulepszania systemu są tak naprawdę robione day to day i nie mają żadnego wpływu na pracę operacyjną naszego klienta. On nie musi zatrzymać systemu, bo my będziemy coś wdrażać. To wszystko się dzieje w tle i tak naprawdę dowiaduje się o tym po fakcie, kiedy mówimy, słuchajcie, wprowadziliśmy nową kwestię, teraz możecie używać tego. No to jest zdecydowanie coś na duży plus, bo też pamiętam sytuację, że trzeba było planować podniesienie zatrzymanie wersji, produkcyjne. Tak, zatrzymanie. Nie daj Boże, ktoś miał dużo customowych rozwiązań, to potem coś się wysypywało i robił się problem. Zgadza się. A powiedz mi, jakie plany na 2024? Chcemy bardzo mocno wejść na rynek polski. Chcemy się rozwijać również globalnie, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że nie wszystko się dzieje w jednym momencie i że trzeba to zrobić step by step. Takim krokiem właśnie jest Polska. Ja bym tego chyba nie określała jako plan na 2024, czy ogólnie plan rozwojowy w Polsce. My bardzo mocno staramy się kłaść nacisk właśnie na sam rozwój, na to, żeby ten system był non-stop ulepszany, ponieważ galopująca cyfryzacja na świecie niestety zmusza wszystkie systemy ERP-owe do tego, żeby na bieżąco uaktualniać swoje możliwości. Polska jest jeszcze na tyle specyficznym krajem, że tutaj zmiany podatkowe, polityczne, prawne galopują tak szybko jak galopująca inflacja, więc tu trzeba bardzo mocno nadążyć i nie chcemy, żeby nasz klient, który już i tak będzie miał problem z tym, że zmienia się jakaś tam prawna kwestia, miał jeszcze problem z systemem ERP. Nie, my musimy być na to gotowi dużo wcześniej i właśnie to jest takie nasze główne założenie, czyli generalnie rozwój. A uważasz, że ten rynek polski jest trudny? Czy on się zmienia w tą stronę, że łatwiej się rozmawia z klientem? Oj, dużo łatwiej się rozmawia, na pewno. To nawet jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy pracują u nas w sprzedaży, i większość z nich pracuje masę lat na rynku polskim, sprzedając systemy ERP-owe, to mówią, że nie, to jest zupełnie inna rozmowa. Ci ludzie są już nastawieni pozytywnie do samych ERP-ów, do tego, żeby je wdrożyć. To nie jest tak, że my jedziemy do klienta i musimy go przekonywać w ogóle do tego, że ERP jest fajny. On już to wie. My musimy tylko przedstawić sam swój produkt.
Okej, dobrze. No to dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w kolejnym Dzięki odcinku. śliczne. Dziękuję.